Siemano strzelcy, tu Kons HFT1, odwieczny temat strzeleckiej dyskusji. Co jest lepsze, Walter czy Steyr? Która z tych dwóch wiatrówek typu Mach jest lepsza? Postaram się choć trochę odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Często pytacie mnie jako strzelca HFT, co jest lepsze? Karabinek pneumatyczny Walter LG400 czy może Steyr Challenge HFT? Nie jest to łatwe pytanie i było już wiele dyskusji na ten temat, a pewnie i nie jeden raz jeszcze będą. Dzisiaj omówię najlepsze wiatrówki typu Mach do strzelectwa terenowego Hunter Field Target. Inne dyscypliny strzelectwa terenowego, takie jak np. Benchless, rządzą się swoimi prawami i finalny wybór pomiędzy wiatrówkami firm Walter albo Steyr może być zupełnie inny. Dlatego skupię się dzisiaj wyłącznie na strzelaniu HFT. Spróbujmy zatem najpierw przyjrzeć się im bliżej. Przede mną pierwsza wiatrówka typu Mach, czyli Steyr Challenge w wersji HFT w kolorze czarnym. Cena takiej wiatrówki na dzień dzisiejszy to prawie 12 000 złotych. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda nowa wiatrówka i co przychodzi z nią w zestawie, subskrybujcie kanał po mój kolejny film, który będzie już niebawem. Steyr jest w kalibrze 4,5 mm z 200-barowym kartuszem, pozwalającym oddać około 100 celnych strzałów. Karabinek jest jednostrzałowy, nie posiada magazynka, ma za to wbudowany fantastyczny spust 3D, który pozwala dostosować moment oddania strzału praktycznie w każdej płaszczyźnie. A sam moment strzału można ustawić na przysłowiowy podmuch wiatru. Steyr HFT nie posiada żadnej blokady przed strzałem, więc trzeba się z nim obchodzić bardzo ostrożnie. Karabinek w komplecie ma wbudowany palmrest, który jest bardzo pomocny przy postawach wymuszonych, ale niestety nie jest on regulowany w tej wersji. Jak poprawnie ustawić sobie wiatrówkę, możecie zobaczyć w filmie o postawie wymuszonej stojącej lub klęczącej. Jeśli ktoś z Was jest miłośnikiem osad wykonanych z drewna, obaj producenci przygotowali w swojej ofercie ciekawe wersje. Jest karabinek Steyr o nazwie HFT Hunting oraz samo Hunting na bazie Steyr HFT. Walter z kolei oferuje drewniane osady do swoich wersji modelowych LG400. Ogólnie firma Walter oferuje według mnie więcej różnorodnych wersji swoich wiatrówek, lecz niestety w limicie do 7,5 Joule. To ogólnie jest problem, bo albo trzeba samemu zrobić konwersję do 16 Joule, albo kupić karabinek na indywidualne zamówienie, co znacznie podnosi cenę samej wiatrówki. Jest chyba jeden model, o ile kojarzę, który ma oryginalnie 16 Joule. Steyr ma jeszcze jedną wersję 16-dżulową o nazwie Steyr Challenge, która bardziej przystosowana jest do strzelectwa halowego. Niestety, ze względu na specyficzną konstrukcję, wersja Challenge posiada bakę z ograniczoną regulacją, szczególnie w dół, co dla strzelców HFT może wymagać ingerencji w samą budowę karabinka. Jest to oczywiście łatwo wykonalne, ale warto o tym wspomnieć. Druga wiatrówka typu Mach to Walter LG400 Alutek. Tutaj prezentowana wersja to LG400 Competition w wersji Blue Angel z niebieskim malowaniem palmrestu oraz tak zwanego gripu, czyli rękojeści. Cena takiej wiatrówki na dzień publikacji tego filmu to jakieś 11 200 zł. Walter jest również w kalibrze 4,5 mm, ale z aż 300-barowym kartuszem, który otrzymamy w komplecie z karabinkiem. Z takim zapasem powietrza możemy oddać sporo, ponad 100 strzałów. Wiatrówka niemieckiego producenta jest jednostrzałowa, nie posiada magazynka. Ma za to fenomenalny spust 3D, który jest praktycznie dowolnie modyfikowalny. Również w tej wiatrówce strzał można sobie ustawić dosłownie na dotyk palca. Walter posiada także tryb treningowy, w którym mechanizm po naciśnięciu spustu pracuje, a więc śrut nie opuszcza lufy. Aby uruchomić tryb treningowy, wystarczy zmienić tryb z F na T i można zacząć trenować bez oddania faktycznego strzału. Świetna sprawa. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Walter w tej wersji ma w komplecie palmrest pomagający przy strzelaniu terenowym, ale nie posiada on praktycznie żadnej regulacji. Jeśli jednak ktoś dysponuje budżetem ponad 14 000 zł, Walter oferuje wersję Alutek Expert, która ma jeszcze większą możliwość adaptacji do preferencji strzelca. Mamy tu w końcu możliwość regulacji palmrestu, trochę bardziej zaawansowaną regulację stopki oraz większą możliwość dostosowania baki do strzelca, która jest wykonana z trwałego i przyjemnego w dotyku kompozytu. Ta konkretna wersja karabinka Mach firmy Walter to wydatek około 17 000 zł.
turkusowy Walter LG400 z osadą typu Expert jest wyposażony oryginalnie w 16-dżulowy regulator oraz kompensator na lufie zmniejszający odrzut i podnoszący stabilność strzału, przynajmniej w teorii. Problemem z karabinkami typu Match od firmy Walter jest taki, że większość sprzedawane są w wersji do strzelectwa halowego, czyli 7,5 dżulowych. Takie wiatrówki są po prostu za słabe do strzelectwa terenowego, gdzie śrut musi trafić w punkt na dystansie nawet 42 metrów. Oczywiście można od razu zamówić wersję z 16-dżulowym regulatorem, ale producent życzy sobie dodatkowy worek talarów, a w efekcie umieści regulator 16-dżulowy od swojego starszego modelu, którego już nie produkuje. Natomiast austriacki producent karabinków Steyr sprzedaje swoje pneumatyki w gotowych już 16-dżulowych wersjach z systemem antyodrzutowym. Podsumowując, wydając 11 tysięcy złotych na podstawową wersję wiatrówki od firmy Walter, musimy do naszego budżetu dołożyć jeszcze sporo monet, aby cieszyć się wersją o pełnej mocy 16 dżuli. Dlatego najczęściej występującą wersją w Polsce jest podstawowa 7,5 dżulowa po konwersji z użyciem oryginalnego zestawu, który oferuje sam producent za niecałe 1000 zł. Warto dodać, że kupując wiatrówkę 7,5 dżula firmy Walter, w komplecie z karabinkiem otrzymamy jeszcze diopter i muszkę tunelową. Robiąc konwersję takiego karabinka do 16 dżuli, możemy sprzedać te akcesoria oraz stary 7,5 dżulowy regulator. W ten sposób konwersja karabinka firmy Walter z 7,5 dżula do 16 dżuli zmniejszy koszt całej operacji do praktycznie kilkuset złotych. Ale, jest jeszcze jedna kwestia. No to w końcu którą wiatrówkę typu Match wybrać? A któraś jest lepsza, a może są podobne? Zarówno wiatrówki niemieckiej firmy Walter, jak i austriackiej firmy Steyr są do siebie bardzo zbliżone. Obie są piekielnie celne, trwałe i mają możliwość adaptacji pod praktycznie każdego strzelca. Zarówno Walter, jak i Steyr mają lufy od markowej firmy Lothar Walter. Warto o tym wspomnieć, gdyż dobra lufa, najlepiej od topowego producenta, to gwarancja celności oraz skuteczności takiej wiatrówki. Jak mówiłem na początku, najczęściej spotykaną odmianą wiatrówki firmy Walter jest wersja LG400 Alutek po konwersji z 7,5 dżula do 16 dżuli. Producent sprzedając wiatrówkę 7,5 dżula nie ma obowiązku zapewnić nam celności na 40, 50 czy nawet 20 metrów. W takim przypadku gwarancja i certyfikacja obejmują wyłącznie strzelanie halowe na 10 metrów i karabinki właśnie tak są sprawdzane i certyfikowane. Kupując gotowy karabinek od wersji Steyr już 16-dżulowej wersji, macie taki oto certyfikat wraz z przestrzelinami oraz na jakim śrucie w fabryce został wykonany jej test. Warto to wziąć pod uwagę przy wyborze swojego karabinka typu Match. Oczywiście, kupując wiatrówkę Walter w 16 dżulach, producent również załączy stosowny certyfikat obejmujący testy na 50 metrów. Zarówno Walter, jak i Steyr mają odkręcane kartusze i można ładować powietrze bezpośrednio z butli. Kupując zapasowy kartusz do obu wiatrówek, można iść w plener i mieć przy sobie wystarczający zapas powietrza. Nie ma potrzeby przenoszenia najczęściej ciężkiej, stalowej butli. Jak się ładuje taki kartusz, możecie zobaczyć na szorcie, który jest już na moim kanale. W kwestii kartusza, jego pojemności, a tym samym ilości strzałów, Walter wyprzedza Steyra, oferując prawie 300 bar w kartuszu. Natomiast karabinki Steyr posiadają tylko 200-barowe kartusze. Zarówno Walter, jak i Steyr do swoich wiatrówek oferują również kartusze o zwiększonej pojemności. Steyr nawet oferuje tzw. quick fill, czyli możliwość ładowania powietrzem prosto z butli bez potrzeby wykręcania kartusza. Ja do treningów HFT zużywam powietrze z jednego kartusza na godzinę strzelania i nigdy nie udało mi się opróżnić kartusza typu Maxi na typowym treningu HFT. Obaj producenci oferują kartusze większe lub mniejsze. Walter jeszcze oferuje taki kartusz aluminiowy. Jest to szczególnie istotne przy dostosowaniu wagi i balansu karabinka do strzelca. Z kartuszem Maxi mój Walter ważył tak dużo, że stojąc ledwo mogłem go utrzymać, a dodatkowo ciążył lufą w dół. Taki efekt wędki. Testowałem oba karabinki śrutem JSB Exact i lufa każdego karabinka robiła praktycznie takie samo skupienie. Specjalnie też dobrałem śrut do wiatrówki Steyr, co możecie zobaczyć w moim filmie pod tytułem Dobieram śrut w laboratorium.
Wśród strzelców istnieje ciekawa opinia, że do dyscypliny bench rest jednak lufa Waltera jest bardziej precyzyjna i nie trzeba jej czyścić co 150 strzałów. Nie wiem, czy tak faktycznie jest. Jeśli wiecie, dajcie proszę koniecznie znać w komentarzu. Ładowanie śrutu w wiatrówce Steyr odbywa się poprzez umieszczenie śrutu w otworze lufy, natomiast Walter ma rozwiązanie, gdzie jest specjalna rynienka prowadząca dalej śrut. Trudno powiedzieć, które rozwiązanie jest lepsze. Ja preferuję system ładowania, który ma Steyr, czyli śrut umieszczamy bezpośrednio do lufy. Ładując w ten sposób śrut, widzę przed każdym strzałem, czy jest równy i niezagnieciony. W Walterze natomiast zdarzało mi się często odwrotnie położyć śrut, szczególnie gdy leżę na zawodach na stanowisku i karabinek jest uniesiony. Kolejna sprawa. Raz na jakiś czas trzeba zweryfikować prędkość, z jaką śrut opuszcza lufę. Dla przypomnienia, w strzelectwie terenowym energia początkowa nie może przekroczyć 16,3 Joule, to jest 244-245 metrów na sekundę lub nawet 243 metry na sekundę, w zależności od używanego przez nas śrutu. Z racji budowy obu karabinków w niskiej i wysokiej temperaturze, mówię tutaj o różnicy minus 5 stopni, plus 25 stopni, prędkość będzie inna, a tym samym zmieni się nasz punkt trafienia. Przykładowo strzelając na wiosnę mamy 5 stopni o poranku, a w lecie 20 stopni już przed południem. Dlatego istnieje potrzeba szybkiej zmiany prędkości wylotowej na regulatorze. Tutaj Steyr zdecydowanie wyprzedza konkurencję. Z tyłu mamy na wierzchu z bardzo łatwym dostępem tak zwaną śrubę regulacyjną, którą możemy zmieniać dowolnie prędkość tego karabinka. W Walterach niestety musimy zdjąć palmrest i odkręcić śrubę znajdującą się pod nim. Można też spróbować dorobić taki skrócony imbus. Jest to bardziej skomplikowane i niewygodne, ale jak najbardziej wykonalne. Oba karabinki posiadają szynę montażową 11 mm, gdzie można zamontować praktycznie każdą lunetę. Posiadają też szynę montażową od spodu. Można zamontować, ułatwia to montaż np. bipodu lub latarki do nocnego strzelania. W kwestii wagi obu karabinków Steyr jest lżejszy. Ogólnie moje wrażenie jest takie, że Steyr jakby przylegał do strzelca i współpracował jak jeden organizm. Natomiast Walter jest lepiej wyważony i miejsce jego zero balansu pozwala celnie strzelać w postawy wymuszone nawet na 30 metrów punkt. Steyr oferuje 3 rodzaje długości lufy. 45 cm, taka jak jest w tym Steyr Challenge HFT, 55 cm i aż 65 cm w wersji Hunting. Walter ma domyślnie jeden rozmiar lufy w swoich karabinkach, znajdujący się wewnątrz takiego karbonowanego cylindra. Najczęściej stosowana jest lufa o długości 42 cm, poza wersją FT, która ma aż 65 cm. Według producenta dłuższa lufa jest lepsza w 16 joulach, ponieważ lepiej wykorzystuje powietrze i można dać niższe ciśnienie. Niby Walter LG400 ma krótszą lufę od Steyra, bo tylko 42 cm, ale biorąc pod uwagę tą właśnie karbonową osłonę dodawaną w karabinkach Waltera oraz zainstalowaną na końcu taką tubę z napisem LG400, wyniesie aż ponad 65 cm. Taka lufa 42 cm w karbonowej osłonie pozwala strzelcom HFT czasami ominąć przeszkody typu trawa, liście, które mogą, choć nie powinny, znajdować się najbliżej stanowiska z palikiem. Istnieje również teoria, że dłuższa lufa może mieć negatywny wpływ na celność przy postawie wymuszonej stojącej. Strzelec stojąc może poruszyć jeszcze karabinkiem w momencie, gdy śrut opuszcza lufę. Nie mam na to żadnych danych, więc traktujcie to tylko jako ciekawostkę. Dla jednych strzelców dłuższa lufa będzie lepsza od krótkiej ze względu na zwiększoną masę właśnie z przodu, a tym samym lepszą bezwładność, ważną szczególnie przy postawach wymuszonych. Jest jeszcze jedna kwestia typowo estetyczna. Firma Walter posiada oddzielny dział zajmujący się zamówieniami indywidualnymi. Klient, zamawiając nowy karabinek typu Match, może wybrać dowolny kolor z palety RAL. Fajna sprawa, za oczywiście dodatkowe talary. Steyr pod tym względem wypada skromnie, oferując jedynie kilka z dostępnych kolorów. Wybór pomiędzy tymi dwoma karabinkami, a w zasadzie producentami, jest niezmiernie trudny. Obecnie na podium polskiego strzelectwa terenowego Hunter Field Target dominują praktycznie tylko Steyry. Waltery natomiast częściej triumfują w strzelectwie halowym lub precyzyjnym.
Jako ciekawostkę podam, że tegorocznym mistrzem Europy w strzelectwie terenowym Hunter Field Target został strzelec z Czech, który na co dzień używa karabinka Walter LG300, obecnie już nieprodukowanego. Jest! Ty Krystian za 10 punktów to. No widzisz, że tam się podoba. Czekam na głośnik. Źle ustawiona. Szkoda tych zero. Ja się tam 4 km do boku. Łachle. Spróbujmy dzisiejszy odcinek zatem jakoś podsumować. Najbardziej pożądaną wersją według strzelców terenowych HFT, biorąc pod uwagę karabinki Steyr Challenge i Walter LG400, będzie wiatrówka od firmy Walter, ze względu na osadę, jej możliwości adaptacji do strzelca oraz lepsze, w mojej ocenie, wyważenie karabinka. Czy będzie to Alutek, czy Alutek Expert, nie ma różnicy. Różnica pojawia się dopiero wtedy, gdy Walter otrzyma regulator od Steyr Challenge. Według opinii strzelców regulator, który właśnie pochodzi od karabinków typu Steyr, uchodzi za jeden z najlepszych istniejących regulatorów ciśnienia w wiatrówkach. Czyli taka hybryda Waltera w wersji 7,5 Joule na częściach od Steyra będzie na pewno dobrym wyborem. Natomiast Steyr, na przykład w wersji Hunting, to gotowy 16-dżulowy karabinek bez kombinowania za 10 000 złotych. Dodatkowo istnieje wersja Steyr Hunting Automatic, która ma magazynek pozwalający na oddanie 5 precyzyjnych strzałów. Finalnie temat Steyr czy Walter pozostawiam otwarty do dalszej dyskusji. Pokusiłbym się jedynie o podsumowanie, że karabinek typu match to nie wszystko. Na końcu liczy się i tak jego operator. Napiszcie w komentarzu, który karabinek wy byście wybrali. Wystarczy napisać Steyr lub Walter. Jeśli chcecie wiedzieć, który karabinek ja bym wybrał, koniecznie subskrybujcie kanał po mój następny film. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić jakiś pierdółek po sobie typu łapka w górę i komentarz dla zwiększenia zasięgu, a tym samym promocji naszego wspaniałego sportu. Do zobaczenia na torze. Cześć.